Rozpoczął się rok 2020 i zapewne czeka nas wiele ciekawych nowości w tym roku od SCS-u. Parę rzeczy już wiemy, jednak co może się jeszcze pojawić w tym roku, o tym powiem w tym filmie. Zapraszam. A więc siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, a w tym odcinku przedstawię rzeczy i nowości, które czekają nas w tym roku i możliwe, że w niedalekiej przyszłości. Film podzieliłem na 3 części. W pierwszej opowiem o tych pewnych rzeczach, o których już co nieco wiemy, w drugiej części opowiem o rzeczach, które nie zostały potwierdzone, jednak możemy się ich spodziewać, a w trzeciej części przedstawię pomysły, o których kiedyś się mówiło oficjalnie, które kiedyś mogą lub nawet muszą się pojawić i które w większości chcemy my jako społeczność, czyli takie jak CC. Przy każdej części pomogliście mi pisząc o różnych pomysłach pod ostatnim postem na karcie społeczności na kanale. Dziękuję wszystkim za tą pomoc. A więc, co na pewno pojawi się w 2020? Możemy być pewni wydania DLC Idaho. Dokładnie nie wiemy kiedy, ale myślę, że najpóźniej pojawi się w połowie tego roku i pewnie czeka nas jeszcze jeden stan, który może wyjść pod koniec 2020 roku. Mniej możemy być pewni natomiast Iberii. Na ostatnim świątecznym streamie SCS Paweł Szebor po potwierdzeniu Iberii jako kolejnego dodatku mapowego zaznaczył, że nie wiedzą, czy wyrobią się z ukończeniem tego DLC do końca 2020 roku. Problemem ma być wielkość całego Półwyspu Iberyjskiego, co przekłada się na większą ilość terenów do zrobienia. Jednak sam uważam, że wyrobią się w tym roku, ale faktem jest, że będzie to największy dodatek, więc trzymajmy kciuki, aby im się udało wydać w tym roku ten dodatek. W najbliższej aktualizacji 1.37 ma pojawić się już ulepszony silnik dźwiękowy, który bardzo wpłynie na wszystkie dźwięki w grze, począwszy od ciężarówek, po dźwięki pojazdów czy miejsca na mapie. Można powiedzieć, że w końcu do gry trafią realne lub chociaż prawdziwe dźwięki. Dodatkowo przy tej nowości sporo się mówi o funkcji otwierania szyb. Studio będzie mogło na przykład zrobić sensowny dźwięk dający odczucie słyszenia dźwięku na zewnątrz, będąc w ciężarówce i tym podobne dźwięki. W kolejnej aktualizacji 1.38 możemy spodziewać się ulepszenia silnika graficznego. Zapewne czekają nas nowe, lepsze tekstury, nowe filtry graficzne, usprawnienie optymalizacji, poprawa oświetlenia i tym podobne rzeczy. W skrócie, gra ma być ładniejsza. Na pewno w tym roku pojawią się nowe ciężarówki do obu gier. Pewnie jak do tej pory jesteśmy tylko tego, że do ATS-a ma na pewno pojawić się jedna ciężarówka i to już wkrótce. Prawdopodobnie chodzi o Freight Trailera Cascadia lub Maca Anthema. Na pewno odbędzie się kilka eventów World of Trucks, w tym raczej pewny świąteczny event dla obu gier. I z tych potwierdzonych rzeczy to tyle, teraz czas na te nowości, które nie zostały potwierdzone, ale raczej możemy się ich spodziewać. Na pewno pojawi się kolejna część przebudowy Niemiec i możliwe, że będzie już to ostateczna część i SCS powinno już zaczynać pracę nad kolejnym krajem. Zapewne też pojawią się jakieś nowe drogi czy też tereny i może zostanie przebudowany system przejść granicznych na terenach DLC Beyond the Baltic Sea. Możliwe, że jeszcze pojawi się druga ciężarówka do ATS-a w 2020 roku i możliwe, że w tym roku wyjdzie duet Cascadia i Mac. Na liście oczekiwanych ciężarówek do ATS-a znajdują się jeszcze Western Star i nowe Volvo VNL z 2018 roku. Do ETS-a mamy 3 kandydatów: Forda F-Max, Iveco S-Way i Mercedesa MP5. Największym faworytem jest Ford, o którym częściej się mówiło i zapewne jakieś rozmowy końcowe już tam pewnie trwają i zapewne jest to kwestia czasu, aż do gry zawita ta właśnie turecka ciężarówka. Skoro już o ciężarówkach mowa, to warto nadmienić, że ciężarówki wydane w 2019 roku nie mają swoich odpowiedników w ruchu AI, jednak możliwe, iż pojawią się one właśnie w tym roku. Oprócz dodatków mapowych mogą też pojawić się nowe licencjonowane dodatki. Możliwe, że na opony lub naczepy lub tuning pack, albo nawet te 3 rzeczy naraz. Tuning pack prawdopodobnie dla MANa wraz z wydaniem wersji Official 9.3 dla TGX-a Euro 6, a naczepy mogłyby być nawet polskiej firmy Wielton, ale to są tylko moje przypuszczenia. Oprócz licencjonowanych dodatków mogą pojawić się też te zwykłe, jak na przykład malowanie czy też akcesoria do kabiny do American Truck Simulator. Fakt, wieszanie różnych rzeczy na szybie w Ameryce jest nielegalne, ale jest możliwość, aby te rzeczy były w innych miejscach, prawda? Wraz z nadchodzącymi dodatkami mapowymi pojawią się też nowe pojazdy w ruchu AI. Może też w końcu doczekamy się udoskonalenia ich inteligencji, której jak do tej pory nie było widać.
W aktualizacji 1.36 pojawiła się funkcja śledzenia naszych pracowników, ciężarówek i nawet naczep za pomocą menadżera firmy. Możliwe, że dzięki tej funkcji pojawi się kolejna wyczekiwana nowość, jaką jest możliwość spotkania własnych kierowców na europejskich czy amerykańskich drogach. Wraz z tą opcją może też nadejść lepsze zarządzanie własną firmą, plus może nowe możliwości ekonomiczne, jak na przykład zwiększenia jej trudności. SCS dąży cały czas do promowania swoich marek, więc pewnie w tym roku będą chcieli nawiązać nowe współprace z innymi firmami. Może też dojść do większej interakcji z takimi platformami jak Discord czy Spotify, o których mówiło się już w 2018 roku. Wraz z nadchodzącymi usprawnieniami dźwięku i grafiki mogą pojawić się nowe funkcje dostępne w ciężarówkach, a wraz z nimi większa interaktywność. Fizyka w symulatorach to bardzo ważna rzecz, o którą trzeba cały czas dbać i w 2020 może dojść do kolejnych jej usprawnień. I na pewno czekają nas jeszcze kolejne nowe specjalne trasy do DLC Special Transport. Z drugiej części to tyle. Teraz czas na te projekty, które niekoniecznie pojawią się w 2020, ale nadal są to projekty, które kiedyś muszą wejść do gier. Wraz z ulepszeniem silnika graficznego SCS może rozpoczynać pracę nad porami roku. Ulepszenie dźwięków, jak i fizyki w grze też będzie potrzebne tej funkcji, jednak ten projekt na pewno będzie wymagał sporo czasu. Naczepy typu BDF, czy też potocznie nazywane tandemami, są projektem, który wymaga trochę czasu i pracy nad stworzeniem tego typu elementu do gier. Nie wiemy, na jakim etapie z tym projektem jest studio, jednak myślę, że wcześniej zobaczymy tandemy niż pory roku czy autobusy. Dodatkowo też dochodzą ładunki drobnicowe, na które też pewnie przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, przynajmniej na te oficjalne informacje. Wraz z pojawieniem się ulepszonego silnika graficznego do gry może pojawić się nowość, jaką jest brudzenie się pojazdów i naczep. Wykluczam od razu zaimplementowanie systemów zniszczeń ze względu na licencję i negatywny stosunek właścicieli marek na ten pomysł. Warto nadmienić jeszcze, że jeśli pojawi się system pór roku, to system brudu jest wręcz obowiązkowy. Kiedy dojdzie lepszy system zarządzania firmą, warto też zaimplementować do gry realny tachograf, który bądź co bądź powinien być obowiązkowy w grze symulacyjnej o ciężarówkach. Dodam, że konkurencja takowy tachograf ma. SCS pracuje nad urealnieniem ludzi, aby było ich więcej, aby lepiej zachowywali się w stosunku do panujących warunków i tym podobnych zdarzeń. Prace też trwają nad zwierzętami, co w przypadku ATS-a jest bardziej widoczne. Między innymi w Waszyngtonie możemy zobaczyć sarny przebiegające nawet przez drogę w jednym konkretnym miejscu. Przynajmniej ja widziałem. Wiele osób chciałoby zobaczyć też nowe animacje podczas tankowania, spania czy też innych czynności. Wraz z tym pojawia się też wątek wychodzenia z pojazdu jako normalna postać, jednak samo studio jest niechętne na tego typu pomysł. W przyszłości czeka nas też funkcja szkoły jazdy, o której była już jakiś czas temu mowa. Miałoby być to podobne do gry Scania Track Driving Simulator wraz z normalnym placem manewrowym. A na koniec pomysł przemiany i usprawnienia platformy World of Trucks, dzięki której moglibyśmy zarządzać własną firmą wirtualną lub w jakiejś już być. A to wszystko mogłoby dążyć do oficjalnego trybu multiplayer opartego na platformie World of Trucks. I tak prezentują się te wszystkie projekty, które są już potwierdzone, które raczej pojawią się w tym roku i które pojawią się w 2020 lub kiedyś indziej. Oczywiście nie wiemy o innych projektach, nad jakimi SCS pracuje czy planuje, bo wiele innych rzeczy też może pojawić się w nadchodzących aktualizacjach, ale na to będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. I cóż, to by było na tyle w tym filmie, a więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceniania tego filmu, skomentowania go, udostępnienia, zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda, do grupy na Steam i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!